Ściągamy tutaj tylną klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście jest. I teraz musimy tutaj podwadzić tę tylną klapkę. Tutaj w tym miejscu ściągamy tą górną tylną osłonkę, podwadzamy. Ona dość tutaj oporowo trzyma, więc możemy tutaj czymś tutaj podwadzić i przytrzymać. O, tak mniej więcej. I podwadzamy dalej otwierakiem. Jedziemy sobie dalej w głąb. Ma dość naprawdę oporowo trzyma. Sobie tutaj spróbujemy. Posiada dość mocno tutaj zaczaski, więc możecie mieć z tym problem, ale wiecie, ja pokazuję wam mniej więcej, jak to wszystko wygląda. A jeśli będziecie taki telefon naprawiać, żeby go oczywiście nie porysować bądź nie skaleczyć, to podwadzacie sobie tutaj tym otwierakiem, podkładajcie tam cokolwiek, na przykład, nie wiem, kartę czy cokolwiek plastikowego i jedźcie dalej, żeby go nie porysować, nie wyłamać żadnych tutaj zaczasków. I wyciągamy tutaj naszą zasłonkę. Teraz widzimy, tu są dwie śrubki, są to śrubki gwiazdkowe, odkręcamy te śrubki. Śrubki już są odkręcone, więc przechodzimy dalej. Podwadzamy od samej góry, tutaj, i jedziemy na sam dół, tutaj wypinając wszystkie nasze zatrzaski. Robimy to samo po drugiej stronie i wyciągamy naszą przednią obudowę tego telefonu. I tu widzimy pod spodem mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy je wszystkie. I wyciągamy. I odkładamy sobie na bok, by nam nie przeszkadzały. I teraz podwadzamy te wszystkie nasze tutaj wnętrzności tego telefonu. Oczywiście w takim miejscu, by tu nic nie uszkadzać. Patrzymy sobie na klawisze, by klawisze boczne omijać. I wyciągamy to wszystko właśnie z naszego korpusu. Tu na korpusie widzimy dwa główne głośniki. Nie wspomniałem wam, że telefon posiada dwa właśnie głośniki, dlatego właśnie jest bardzo głośnym telefonem, mimo że nie jest telefonem muzycznym, i to się właśnie u niego ceni, że ma bardzo dobrą jakość właśnie na głośniku. Może jak skręcę telefon, to gram właśnie przykładowy dźwięk i pokażę wam, jak ten telefon gra na głośniku. Tu mamy wszystko wymienne. U samej góry mamy tutaj 3,5 jacka, kostkę 3,5. Tu jest kostka ładowania, tu jest zasięg, dwa głośniki główne. A, tu, przepraszam, pomyłka. Tu nie jest zasięg, tylko dioda LED. O, tu w tym miejscu właśnie zasięg wraz z dwoma głośnikami. Oczywiście wszystko, jak widzimy, wymienne. I tu sobie jeszcze zobaczymy, jak prosto wymienić wyświetlacz. Tutaj odpinamy go z płyty głównej. Płyta główna jest bardzo podobna do Nokii E52. Jak będziemy kiedyś rozkręcać E52, to wam pokażę, że naprawdę bardzo jest zbliżona. I wyciągamy tutaj całą ramkę. Tu widzimy głośniczek od rozmów i nasz wyświetlacz tutaj odpinamy
I tak to mniej więcej wygląda. Słów Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!